Answer. Wrong. Unrep 50 volts. Answer horse. Cześć, nazywam się Łukasz Kalisz i witam na kanale poświęconym najważniejszej z nauk psychologii. W dzisiejszym odcinku Psychologia i szokujący eksperyment dowiesz się więcej o eksperymencie Milgrama. Zaczynając YouTube'a zawsze wiedziałem, że to będzie jeden z pierwszych odcinków. W latach 60. w Ameryce Stanley Milgram zastanawiał się nad pytaniem, jak dochodziło do ślepego posłuszeństwa ludzi ludobójstwa w obozach koncentracyjnych. Czy przeciętny człowiek wzięty z ulicy mógłby pełnić aktywną rolę w obozie koncentracyjnym? Stanley Milgram dał ogłoszenie w gazecie, do którego zgłosili się zwykli ludzie, robotnicy, przedstawiciele handlowi, biznesmeni. W eksperymencie brały 3 osoby: eksperymenter, uczeń oraz nauczyciel. Perspektywy nauczyciela wyglądało to w ten sposób, że przychodził do laboratorium, wtedy widział Stanleya Milgrama, który tłumaczył, na czym polega eksperyment. Polegał na zwiększeniu wydajności pamięci poprzez wstrząs elektryczny, czego się nie robi dla nauki. Wybierane były role, rola ucznia i nauczyciela, jednak ta część była oszukana. Z prawdziwym badanym zawsze okazywał się nauczyciel i w tym momencie przechodzili do 2 pokojów. W jednym pokoju był uczeń, a w drugim pokoju był eksperymenter Stanley Milgram z nauczycielem. Nauczyciel miał przed sobą takie urządzenie z przełącznikami od 15 V, 30, 45 aż do 450 V. Nauczyciel słyszał, ale nie mógł widzieć ucznia. Na początku Stanley Milgram podawał zestaw pytań do nauczyciela. Nauczyciel następnie zadawał pytanie uczniowi. Jeżeli uczeń odpowiedział dobrze, przechodził do następnego pytania. Jeżeli uczeń odpowiedział źle, następowały 2 rzeczy. Po pierwsze, dostawał wstrząs elektryczny, a po drugie wielkość wstrząsu zwiększała się. W rzeczywistości żadnych wstrząsów elektrycznych nie było. Uczeń to był aktor, który w odpowiednich momentach krzyczał, jęczał, prosił, żeby przestać eksperyment, że ma problemy z sercem, że nie chce kontynuować tego eksperymentu. Zasadnicze pytanie było, ilu ludzi przełączy wszystkie przełączniki aż do 450 V. Przy naprawdę wysokich wartościach uczeń przestawał odpowiadać. W tym momencie Stanley Milgram mówił do nauczyciela: brak odpowiedzi to zła odpowiedź, proszę kontynuować. Czy ty byś kontynuował aż do 400, mimo że druga osoba krzyczy, jęczy, mówi, że ma problemy z sercem i że nie chce kontynuować. Zanim jednak pogratulujesz sobie i znajdziesz 100 powodów, dla którego jesteś dobrym człowiekiem, pamiętaj, że przed rozpoczęciem eksperymentu Stanley Milgram przewidywał, że około 1%, 1 na 100 osób przełączy wszystkie przełączniki do maksymalnej wartości. Jednak wyniki okazały się szokujące. 65% ludzi, 2/3 z osób przełączyło do maksymalnej wartości. Co to oznacza? Że ja, ty, 2/3 z osób oglądających pełniłoby aktywną rolę strażnika w obozie koncentracyjnym. Z tego eksperymentu można wyciągnąć kilka ważnych lekcji na życie. I polecam książkę Christophera Browninga Zwykli ludzie i 101 Policyjny Batalion Rezerwy i ostateczne rozwiązanie w Polsce. Naprawdę jedna z najbardziej wstrząsających książek, jakie przeczytałem. Poruszająca właśnie nie tylko aspekt historyczny, ale także psychologiczny, ale tylko dla ludzi o mocnych nerwach.
Jeśli podobał się Wam dzisiaj odcinek, kliknij lubię to i subskrybuj do mojego kanału.